Zawieźli nas do Urzędu Pracy. Moja siostra mówi do mamy, mówi: mamusiu, zrób coś. Ja mogę pracować, ale nie mogę nie jeść. Któregoś dnia nas kazano iść na plac apelowy i tam przy takich biurkach siedziało jakichś 2 mężczyzn, czy wojskowi, czy nie, to nie wiem. No w każdym razie spisywano nasze dane. Myśmy stały nago w kolejce, a na biurku, tak z boku na biurku siedział jakiś oficer niemiecki ze szpicrutą i tak tą szpicrutą popychał. I siostra zobaczyła, że była piękna kobieta w wysokiej ciąży i on ją tak po tym brzuchu uderzał tą szpicrutą. Zaczęto nas wozić w pole. Wożą nas traktorem. Z nami jeżdżą Niemki, czyściutko zawsze ubrane, chusteczki białe. No mają te pasiaki. My nie dostajemy już, bo jest tak przeładowany obóz i nie mają w ogóle dla nas pasiaków. Jeździmy w pole do zbierania ziemniaków. Gdyby nie moja siostra, to chyba byśmy żywe stamtąd nie wyszły, bo każdy miał swój odcinek. Był taki niejaki klak, który nas pilnował i wyznaczał od tyndy do tyndy, to był zniemczony Polak. I mamy zebrać. A ona po prostu wciskała te ziemniaki jak tylko mogła do ziemi, żeby ich nie było, żeby nie zbierać. Bo zdążyła jeden podnieść, drugi wcisnąć do ziemi z powrotem, więc już było o te parę ziemniaków mniej. Mamusia była tak strasznie słaba, że już należąco zbierała te ziemniaki. Ale był taki moment, że ja już bardzo się źle czułam i miałam straszne bóle nóg. I prosiłam tego klaka, że chcę iść do lekarza. Pozwolił mi. No więc to pole widocznie musiało być bardzo blisko, a wtedy już nas tam dali do takiej szopy na polu, bo Niemki powiedziały, że nie będą z nami jeździć, bo my cuchniemy, my jesteśmy zawszone. No byłyśmy i cuchnęłyśmy, oczywiście, że tak. I pozwolił mi tam iść, poszłam do tego lekarza, dał mi jakąś buteleczkę i wracam. Wracam, a widzę moje koleżanki, a było ich sporo, biegną. Nie wiedziałam, co się dzieje. Biegną a tam na tym polu oprócz tego naszego baraku były takie komórki jakby pobudowane. Tam było, zdaje się, jakaś ubikacja, nie mówiąc toaleta, bo no toaleta to nie podobne. I na białym koniu jedzie ekonom. A ekonom to po prostu zarządzał całym majątkiem rolnym obozu. I dlatego on po prostu przyjechał na taką kontrolę. Pędzi za nimi, ale zobaczył mnie, że tak sobie idę polem, no to doskoczył do mnie i szpicrutą chciał mnie uderzyć. Ale ja pokazuję tą butelkę i chcę sobie przypomnieć, bo przecież się uczyłam niemieckiego, jak lekarz jest po niemiecku. No i wreszcie udało mi się. On to zlekceważył, a miałam jakąś karteluszkę, że jestem chora, że wolno mi nie pracować teraz. Pokazuję mu, nie zwrócił na to uwagi, ale dziewczyny się zdążyły zamknąć tam w tych komórkach i on był za wielki, żeby zejść i tam walczyć z nimi. Matki tam patrzały przerażone na tą scenę.
A one na chwileczkę przykucnęły i on ich na tym złapał po prostu, że one przykucnęły, a tego klaka gdzieś nie było w pobliżu. Ale matki się strasznie bały, że coś z tego będzie, że ten klak pobije ich czy coś. Nic się takiego na szczęście nie stało. Z tym zaświadczeniem takim podałam to temu klakowi, temu pilnującemu nas. A tam była taka maleńka żaróweczka na górze. On najpierw stanął na ławie, próbował to czytać, nie udało mu się. Wobec tego wylazł na stół pod tą lampkę. No i ku naszej radości zobaczyłyśmy, że on do góry nogami tą kartkę trzyma, więc wiedziałyśmy już, że on jest analfabetą. Wobec tego nie 3, a 5 dni zostałam, czy coś takiego. W każdym razie dłużej nie musiałam pracować. Zawieźli nas do Urzędu Pracy. Moja siostra mówi do mamy, mówi: mamusiu, zrób coś. Ja mogę pracować, ale nie mogę nie jeść, żeby mi dali jakieś miejsce. A mamusia dała jej te srebrne łyżeczki, dała tej urzędniczce jakiejś niemieckiej za to, żeby Hania właśnie miała dobre miejsce. Strasznie się pomyliła, no ale bo to łajdaki były. Ją zapisali do Baorów, a nas z mamusią do szwalni. I dużo osób do tej szwalni poszło. Baorzy już czekali jakoś Hania była ostatnia, czekali na nią. My się żegnamy, a oni tak właściwie o co chodzi? No przecież to jest towar po prostu. Biorą towar, biorą kogoś, kogo obóz sprzedaje, bo obóz sprzedawał tych ludzi. Bo ci, którzy brali kogoś do siebie, to musieli obozowi płacić tam 4 czy ileś marek, nie wiem, dziennie, czy nie wiem dokładnie, ale w każdym razie za siłę roboczą płacili. Mama jeszcze uzyskała adres tych gospodarzy. Siostra tam pracowała w straszliwy sposób i w straszliwych warunkach. A tam był mężczyzna, też Polak, który dostawał odpowiednio duże wyżywienie i tak dalej. A ona dostawała cieniutkie kromeczki 4. Myśmy potem miały straszny głód, okropny. I ona wobec tego odkładała jedną kromeczkę i raz na tydzień jej wolno było nas odwiedzić i przynosiła nam te kromeczki z tygodnia. Proszę sobie wyobrazić, jaki były smaki, jak można, a jednak były dla nas wielką wartością. No ale gospodarz którego dnia się zorientował i wobec tego dostawała o kromeczkę mniej potem. Także zebrała no mniej więcej jakiś kilogram może, nie wiem, czy żyto, czy pszenicy, no ziarna po prostu. Do chlebaka miała taki chlebak jeszcze, który się uratował też. I też chciała nam to zanieść, no bo to po prostu się pogryzało. Też jej to kazał wyrzucić. Osadzili nas najpierw takim, no można nazwać to bunkrem. Potem nas przeniesiono już do budynku, który był blisko wyjścia. Tam miałyśmy jakieś 2 pomieszczenia, też piętrowe łóżka, ale to już było okna, no jakieś jasne pomieszczenie, a na dole była ta pracownia. Był niejaki Brzeziński, też zniemczony Polak. I on nas pilnował, on nas uczył, jak należy naprawiać takie brudne, bardzo często brudne, zniszczone, zakrwawione mundury i płaszcze wojskowe. Jak już byłyśmy właśnie miałyśmy te noclegi nad tą szwalnią, to późnym wieczorem przyszli, nie wiem, czy kobiety, czy mężczyźni, obojętne,
żeby kobiety przyszły, wszystkie matki, żeby wyszły do wyładunku ryżu, bo tam była gdzieś taka bocznica kolejowa. I mama też poszła. I powiedzieli Niemcy, że żeby przypadkiem nie brały tego ryżu, bo ryż jest zatruty. Całą noc wyładowywały te worki z ryżem. I proszę sobie wyobrazić, że każda matka za stanik czy za bluzkę schowała sobie garstkę ryżu. A ponieważ miałyśmy jakąś puszkę metalową i tam już był ogrzewany piec kaflowy, kobiety wkładały to i gotowały ten ryż i dały dzieciom. Więc albo było umrzeć z głodu, albo zjeść ten rzekomo zatruty ryż. Przez jakiś czas dają nam tylko gorące jedzenie w środku dnia. Dostajemy kartki. Dostajemy kartki, które musimy wykupić, to pożywienie. Ja któregoś dnia sama wyszłam. Skąd wiedziałam, jak się idzie do sklepiku? Nie wiem. Gdzie sklepik jest, którędy mam iść? Nie wiem. Wyszłam, wiem, że z bramy wyjazdowej, bo ciągle ktoś tam przejeżdżał, przechodził, wyszłam na prawo. A tam rzeczka Havel płynęła. I nagle zobaczyłam na mostku żandarma, ale cofnąć się już nie mogłam, bo było niebezpiecznie po prostu. A ja winkiel i ten numer zakryłam klapą płaszcza. I poszłam do tego sklepiku. Pamiętam go doskonale. Jakoś tak troszkę w górę się szło. Weszłam do środka. Była lada. Naprzeciwko drzwi była wysoka lada. Na tą pokazałam kartki. Na tą ladę ekspedientka podała mi jakieś troszkę margaryny, troszkę jakiejś marmolady takiej burakowej. Coś jeszcze nie pamiętam. Ale byłam wśród Niemców, Niemek przede wszystkim. Miałam potem obowiązek po zabraniu tego z lady podejść do kasy, która była po lewej stronie lady i dać kartki do wycięcia tych odpowiednich numerków. Ja chwileczkę stanęłam przy kasie w kolejce, ale wyszłam z kolejki i z ogromnym strachem podeszłam do drzwi. Nikt mnie nie zatrzymał. I tak sobie myślę, czy to było po prostu ludzkie podejście tych ludzi do mnie, bo przecież widać było, że ja jestem, bieda piszczała z każdego mojej części ciała. Wyszłam i zamknęłam drzwi, strasznie się bałam. Poszłam do drugiego sklepu, podałam znowu kartki. To nie było w mojej naturze. Ja nie wiem, dlaczego tak zrobiłam. Jakiekolwiek oszustwo nie było w mojej naturze. Podeszłam tam, znowu wzięłam te produkty, ale już podeszłam do kasy i kazałam sobie wyciąć te odpowiedzi. Zachorowałam na puchlinę głodową, bo widocznie był tak straszny głód wtedy. No skoro siostra tak się zachowywała. I to właściwie te produkty nas w jakiś sposób uratowały, bo były podwójne. To była strasznie mała ilość, ale niemniej były podwójne. Wtedy, kiedy zachorowałam na tą puchlinę głodową, moja mama bardzo się dzielnie zachowała, bo w nocy wyszła z tego baraku, bo widziała, że ja po prostu umieram. Poszła szukać lekarza do miasteczka w nocy.
I znalazła jakiś dom, na którym była tabliczka lekarza. Zadzwoniła, czy zapukała może raczej. Wyszła jakaś kobieta. Mama zaczęła jej po niemiecku mówić, o co chodzi, kto jest, kim jest, o kogo chodzi. Proszę sobie wyobrazić, że ta lekarka zgodziła się pójść. Powiedziała, żeby mama szła przodem, a ona będzie daleko za nią szła. Przyszła, dała jakieś lekarstwa, przebadała mnie, uratowała mnie.